Właśnie gwintujemy powietrzem. No witajcie drużyna. Kolejny piękny dzień, widzicie, słońce już świeci. Trzymajcie kciuki za dzisiejszy lot, no i oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Okej, właśnie przeskoczyłem Wisłę. No mam tu jakiegoś kondora, z którym zamierzam kręcić ten komin. Jest dokładnie nade mną. Piątek, ostatni dzień maja. Dzisiaj niestety, jeśli chodzi o strefy, to dużo zajętych stref mamy w Polsce przez wojsko. I postaram się jakoś jej dzisiaj poomijać, polecieć na południe Polski, tam gdzie trochę lepsza pogoda, w takim pasie między Kielcami a Opolem. Tutaj u nas na Mazowszu trochę w kratkę, na razie pełne zachmurzenie, takie wysokie, które zaczyna się przepalać gdzieniegdzie. Także będę dzisiaj obserwował te warunki już w locie, a jak to wszystko się potoczy, zobaczycie sami na własne oczy. Chmury jeszcze nisko, maksymalnie dzisiaj tutaj w okolicach 1400-300, dalej na trasie 1700. Trasę w końcu wyłożyłem w okolicach 500 km, czyli Milewo, Włocławek, potem Ostrów Wielkopolski, powrót do Golubia, Dobrzynia i następnie po tym punkcie już do Milewa 500 km. Będzie ciężko, ale zobaczymy. Za chwilę zobaczycie, co dzieje się, jak wieje boczny wiatr, a taki właśnie mamy podczas tego holu. Co dzieje się z szybowcem i co dzieje się z samolotem. Dzięki, Paweł. Sytuacja jest i dobra, i zła, ponieważ no, dobra jest dlatego, że chmury są blisko siebie i kominy na tą chwilę w okolicach 1,5 metra średniego noszenia. Zła jest o tyle, że trochę mocno wieje, ponad 20 na godzinę, a podstawy są na razie na 1100 metrów, więc na razie oddalam się od stref w noszeniu. No i mam nadzieję, że to wszystko, po pierwsze wiatr osłabnie, dwa, podstawy się podniosą, będzie lepiej. Na razie też w sumie nie ma się co skarżyć. Nosi pod chmurami. Ok, okolice Drobina, 1200 metrów nad poziomem morza podstawy. Od Milewa odleciałem 28 km. Ładnie, średniego 2,5, prawie chwilami nawet do 3. 1050 metrów nad ziemią. Zaraz to się skończy, szkoda. Mogłaby ta podstawa być tak jak tydzień temu na 3000, ale niestety na razie podstawy są 2 km niżej, a ja tylko do podstawy jestem w stanie się wznosić w tym terenie płaskim. Ładnie nosi, naprawdę, nie ma co narzekać.
Które tam do tego jeszcze Włocławka, 50 km. Stawiłem sobie cylinder tam w okolicach 20 km, także ze względu na te warunki chyba nie będę tam ciągnął do końca, żeby zaliczyć ten punkt, tylko po prostu wejdę w cylinder i w ten sposób ten punkt zaliczę i lecę dalej w kierunku Michałkowa. Podstawy trochę się podnoszą, teraz już 1200. Super. Pewnie zawisło jeszcze wyżej. Zaraz zobaczymy. Właśnie gwintujemy powietrzem, lecąc około 90 na godzinę teraz. Dodatkowo mam składową jakieś 4 metry na sekundę, bardzo dobry komin, 3,5-4 do góry, więc mój tor lotu przypomina taki korkociąg, który wznosi się ku górze do podstawy chmury. Wysokość 1400, także tutaj jest trochę lepiej niż tam, niż za Wisłą. Poszarpane dzisiaj takie te kominy, ale dosyć mocne, więc szło z nimi fajnie powalczyć. Za chwilę już muszę go opuszczać, bo zaczynam dobijać do podstawy. Jeszcze jedno kółko, wysokość 1500, fajnie. Podniosło się tutaj bardziej niż prognoza mówiła. Takie szybowanie między chmurami, które są blisko siebie. Takie fajne zjawisko, że właściwie nic nie widać. Widać tylko chmury, ich spód. I one troszeczkę nam tutaj zaciemniają to, co jest pod nami, stronę ziemi. Teraz troszeczkę przyspieszę. O. 130, 150, 150. Zobaczmy, co się dzieje. Mam prędkość w okolicach 150, a to cały czas mnie ciągnie do góry. Bardzo fajnie. To pozwala odrobić trochę prędkości, którą straciłem na początku. Jak jest taka konwergencja, tak jak tutaj, widać po te podstawy przede mną kilka jeszcze jest. Mam nadzieję, że dadzą zarobić takie ta. No, troszkę zwolnimy, bo w tym miejscu nie ma noszenia, ale jak zacznie nosić, znowu przyspieszymy. 1150 wysokość. Także taka strategia na pokonywanie odległości, starając się nie kręcić kominów. W przelotach to jest najważniejsze, żeby jak najmniej kręcić kominy. Porzucać te, które nie są efektywne i latać tu, gdzie nosi, niekoniecznie kręcąc. Wystarczy esować. Tak jak tutaj 1200 metrów. Ja cały czas lecę z prostej, nic nie kręcę i ta wysokość cały czas się tak oscyluje w okolicach między 1000 a 1250. Teraz przeskakujemy do następnej chmury, zwiększam prędkość. Za chwilę będę skakał przez Wisłę. Wydaje mi się, że tam są już trochę wyższe podstawy, ale to się okaże, jak już tam dolecę. Na razie 1100.
Okej. Właśnie przeskoczyłem Wisłę. No mam tu jakiegoś kondora, z którym zamierzam kręcić ten komin. Jest dokładnie nade mną. 650 metrów. No trochę nisko, tak za bardzo nie ma tutaj gdzie lądować. No ale jest zdecydowany komin, taki nawet do 2,5-3. Także wyjeżdżamy. Piękne ptaszysko. Myślę, że ze 2 metry ma rozpiętości skrzydeł. Kawał zbuja. Także kręci nade mną. Oczywiście ja go nie wyprzedzę w tym kominie. Nie mam szans, ale jest dobrym indykatorem kominów. Także kręcimy sobie. Mniej więcej nawet w tym samym mamy ten sam kierunek krążenia. No i zobaczymy, jakie są podstawy dzisiaj za Wisłą. Tam miałem 1250 maksa. A zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Już 800 metrów. Dobijamy do tych chmurek. Jest ich tutaj sporo. Warunki tutaj też są, no, czad. Wyśmienite. Także tu jest nieźle. Tu jest fajnie. Na południe od Mazowsza. Zobaczymy. Jeszcze 200 metrów gdzieś do podstawy. Ale nosi fajnie. Ponad 2 średniego. No teraz trochę osłabło. Już to zgubiłem. A to wszystko jest tutaj. Ok. Ale ładnie. Także w połowie drogi między Płońskim a Włocławkiem gdzieś jestem. Jezioro Skrzynki gdzieś w pobliżu tutaj. Fajne to po jeziorze. Dużo lasów. A my dokręcamy do podstawy i lecimy dalej. Lewo ode mnie Kłodawa na dole. I wydaje mi się, że tutaj moja kariera dzisiejsza, jeśli chodzi o latanie, się kończy. Te podstawy nie podnoszą się wraz z upływem dnia. Dalej w okolicach 1200 metrów. Tutaj to w ogóle jest chyba jeszcze niżej. Więc rozważam powrót w stronę Milewa i dalsza walka gdzieś na Mazowszu. Może tam trochę się poprawi. Ktoś zameldował, że w okolicach Ostrołęki 1700, więc rozważam poważnie powrót. Także ostatnie kilka kółek tutaj i trzeba będzie wracać. Janek proponuje zrobić tutaj chmurkę, jak coś będzie, i wracamy. Co mi chodzi po głowie? Tak, w Kłodawie zawróciłem. Nad Kłodawą właściwie, nie w Kłodawie. Zawróciłem z powrotem w stronę Mazowsza. Teraz kieruję się na Golub Dobrzyń. Mam jeszcze około 90 km przede mną. Puszczę przed Wisłą. Tam maksymalna wykrętka i skok za Wisłę na Mazowsze. Tutaj warunki nie za bardzo się poprawiły, szczerze mówiąc, w stosunku do tego, co było na Mazowszu, bo prognozy tutaj przewidywały w okolicach 1700 metrów podstawy chmur. No mi się udało tutaj 1000, może 200 zrobić max. Także no, bez rewelacji. No teraz wysokość niecałe 900 metrów, to jakieś kumulusy przede mną. Jakiegoś tam problemu, myślę, nie będzie z tym powrotem. No ale niestety trzeba kręcić te kominy i to jest dosyć spora strata czasu. Ale dzisiaj coś jeszcze się wykręci, myślę.
zobaczymy jakieś jeszcze tam, polatamy sobie trochę po Mazowszu. Co prawda nie będzie to wszystko zgodnie z zadeklarowanym planem, ale jakaś fajna trasa wskoczy. Także na to liczę, że może pod 300, może więcej. A jak na takie latanie w takich podstawach 300 km to jest ok, jak dla mnie przynajmniej, satysfakcjonująco. Na razie wykręcamy się. Dołączył do mnie Janek, też na DG100, także malutko wracamy, wykręcamy się. No na razie komin dnia, średniego noszenia 3. Zawinąłem się tutaj z 700 metrów, tuż przed lasami, przed Wisłą. Wykręcamy się 1000 metrów. Znowu mamy ptaszka pod chmurą, coś pokazuje. Zaraz to sprawdzimy. Na razie mam 2 do góry na uśredniaczy, lecąc z prostej, więc zobaczymy, gdzie on tutaj, co to on tutaj miał, że aż sobie tutaj właśnie go minąłem. Godzina 15. To, co się dzieje na niebie, to wróży pewne trudności, bo chmury się tak trochę jakby odczepiają, takie czubki tych kumulusów i rozlewają w takie kołderki dużo wyżej niż te kumulusy. Teraz dobrze widać tutaj na wprost mnie to zjawisko. I te kołderki, one nie mają nic wspólnego z termiką, tylko zacieniają, a noszą kumulusy, więc dalszą drogę to muszę dobrze wybierać ścieżkę lotu. I lecimy dalej. Tym razem kierunek Ostrołęka. 1400. Wiatr w dziób 15 km na godzinę. Nie powinien za bardzo przeszkadzać. Kolejny fajny komin, już prawie 1400. Do Ostrołęki, bo taki sobie ułożyłem plan 120. Teoretycznie do zrobienia, jeżeli nie będzie się rozlewało za mocno na trasie. Także podczas lotu będę obserwował, co tam się dzieje na niebie, czy zasłania, czy nie zasłania, czy te kołusy się rozpadają, wietrzają i rozpadają w taką bieżynkę w górnej warstwie, w średniej warstwie właściwie atmosfery, troposfery. I czy nie zacieniają, ale widać, że są one tak jakby porozrzucane, że są takie miejsca, gdzie słońce cały czas świeci, więc powinno być ok. Przede mną myślę jeszcze spokojnie za 2 godziny lotu. 1450 i prostujemy.
wlecę pod tego kongrestusika pięknego. Zobaczymy, co on tutaj na dole pod podstawą szykuje dla mnie. Wysokość 1300, ostatnie kilometry tego lotu. Także w okolicach 300 km, trochę powyżej, udało się dzisiaj przelecieć tą skorupką z włókna szklanego. Także jeszcze parę kilometrów spod tej chmurki i zawracam do Milewa. Do Milewa jeszcze 25-24 km właściwie, wysokość 1100, więc spokojnie mam dolot. Kończymy dzień, godzina 16:40. No pewnie jeszcze trochę by się dało polatać, ale no tak co druga większa chmura to już zaczyna naprawdę się nieźle rozlewać. Tu na prawo widać to dobrze, jak tam się to wylewa, rozlewa po niebie. Tutaj po lewej stronie o, podobnie. Tam nawet chyba pada. A ja tutaj pomalutku, kilometr po kilometrze dolatuję do Milewa, 23 km. Także polećmy sobie ten dolot pod tymi chmurami, pewnie jeszcze trochę mnie podtrzymają. Muszę tylko pamiętać o tym, żeby przed wlotem w strefę naszą zbić wysokość do 900 metrów, ponieważ tam mamy strefę TMA od lotniska w Modlinie. Bez transpondera się tam nie pokazuje.
Zulu, 10 km od Milewa, za 2 minuty nad Milewem. Stacja razem melduje się na prostej do pasa 3.6. I wylądowawszy 350 czy 360 km dzisiaj. Super. Polatane. Na horyzoncie widać cumulonimbusy otaczające nas. Po tym szlaku wracałem na siłę ładnie. Tu już koledzy się składają od jakiegoś czasu. Moja przyczepa czeka na mnie. Więc ja też zaraz się składam.